Cześć, witajcie wszyscy. Halo, witam. Witam jedną osobę z mojej loży honorowej z widokiem. I Skubi też jest ze mną. Mógłbyś napisać, czy mnie słychać i widać? Halo, cześć, witam. Witam. Następne osoby. Powoli widzę się zbiera. Usiadłem sobie tradycyjnie pod drzewkiem w cieniu. Czapkę pomalowałem na niebiesko. Słychać i widać. Dzięki, Paweł. Pozdrowienia. Piszcie, poczekajcie, wytrę kamerę, żeby była czysta. O. Skubi gryzie patyka. Jeszcze mu zęby dalej rosną, także gryzie wszystkie patyki, które może. Piłeczki, patyki. O, widzę, że 9 osób. 10. Witajcie. Jak widzicie, pogoda jest piękna. Zeszło, bo było po 36 stopni, 37, 38 był rekord. Ten tydzień będzie zimny, będzie 30 stopni. Ja już naprawdę rozumiem, dlaczego Portugalczycy chodzą, jak dla nas jest gorąco, wydaje się, to oni chodzą w kurtkach. Cześć Bogusław, pozdrawiam, panie Bogusławie. Ochłodziło się w Porto tylko 20, no tak, tutaj 30. Naprawdę tak jak w nocy się ochłodziło tak do 20, to się wydaje, że zimno jest. I sobie myślimy, no tak, dlatego ci Portugalczycy chodzą w bluzach, bo po przetrwaniu tu tyle gorących lat, to już dla ciebie 25-30 stopni to jest, podejrzewam, chłodno. Coraz więcej osób, 15 osób, witajcie wszyscy, witajcie. Nie bądźcie nieśmiali. O, Skubi już tu do mnie idzie. No cio, no cio. Zadawajcie pytania. O, to jest taki pieszczoch. Pieszczoch to jest taki nasz jedynak. Jedynak nasz. Już by pana gryzł. Powiedz cześć do wszystkich. Tu. Do kamery. Skubi, tu. Nie gryź mnie. Nie gryź mnie, wariacie. No już starczy. Złaś. Nie bądźcie nieśmiali, zadawajcie pytania. Także... O, już cała koszulka ubabrana. Tak, wiem. Kochasz swojego pana, tak, wiem. Tak, pogryź mi krzesełko, pogryź. Słuchajcie, jak wiecie, zacząłem pracę nad basenem i te prace niestety zostały wstrzymane. A zostały wstrzymane dlatego, że jednak się okazało, że ta folia, którą kupiłem, taka zwykła budowlana folia, to jest badziewie, to 100% będzie ciekło, to jest zbyt cienkie, bo cokolwiek, kamyczek jakiś, to się momentalnie przedrze. Przedrze się ta folia i po prostu będzie tylko zmarnowana praca. No, chciałem zaoszczędzić, przyznaję się, ale się nie da zaoszczędzić i niestety musieliśmy znaleźć w budżecie kasę na ten EPDM, to się nazywa EPDM, to jest taka grubsza, taka jakby na dachy to kładą też, wykłada się tym właśnie stawy, takie naturalne baseny,
To jest taka grubsza guma. I taka rolka, zamówiłem rolkę 20 metrów, rolka na 12. I ja wiem, że teraz, cześć Tomek, cześć, witaj. Wiem, że dużo osób napisze, nie, pewnie w Polsce mogłeś taniej, czy gdzieś tam taniej. Nie, sprawdzałem wszędzie, ceny są tego EPDM, ceny są podobne. I taka rolka 20 metrów na 12 metrów tej gumy to jest koszt 2800 euro. No niestety. No bo inaczej, jak ja bym na tą folię wysypał te kamyczki, tam w tej jakby płytszej części, no to mówimy, że jakby ten basen zaczął cieknąć, to miałbym, nie dosyć, żebym musiał ją opróżniać z wody, ten basen, to musiałbym też te wszystkie 4 tony kamyków z tego wysypywać, żeby znaleźć, gdzie to cieknie, naprawiać. Także zamówiliśmy ten EPDM i ma przyjść. Tak, no ja widziałem wszędzie w Europie, z Hiszpanii wziąłem, bo było taniej, ale wszędzie w Europie podobne są ceny tego. Tam jest naprawdę niewielka różnica, doliczając transport wyszłoby chyba nawet więcej. W Hiszpanii znalazłem najtaniej, no ale mówię, taka rolka duża tego EPDM 20 metrów na 12 wyszła prawie 3000 euro. Z jakimiś tam klejami, pierdołami. Jest to ciężkie, bo taka rolka waży pół tony. To jest 500 kg. Także będę musiał chyba jakichś ludzi do pomocy, bo to jest, zamówiłem to jako taki jeden kawałek. Czyli całość basenu będzie wyłożona jednym tym kawałkiem i tylko tam będzie doklejony kawałek, gdzie są te kamyczki. Ale to się fajnie klei, tam nie ma możliwości, żeby to przeciekało. I też tak jak ja wyścieliłem tym steropianem, to powinno zapobiec jakimkolwiek przetarciu, czymkolwiek. Pozdrawiam Podlasie. Także wstrzymaliśmy jakby tą pracę z basenem. Ten PDM ma przyjść w ciągu, myślę, 5 dni. Tam napisali, że w 5 dni ma przyjść. Pokażę Wam na ten moment pozdrowienia z Porto. Pozdrawiam Porto, Quinta. Wow, słońce od razu po oczach. Słońce już jest za mną, tam zachodzi. Także ja tą folię zostawię, bo ta folia tam nie zaszkodzi, że ona będzie pod spodem. I poczekamy, aż przyjdzie ten PDM. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. O, tak to wygląda. Wiadomo, że jakby woda to się fajnie rozprowadzi. Ale my na tą folię, to będzie ta bariera, tam będą kamyczki, tam będą te rury takie z dziurkami, które będą filtrowały. Tam będzie wszystko kamyczkami, rośliny. Ale mówię, no ta folia nie ma szans. Ta folia, zobaczcie, to jest zwykła budowlana folia. Tutaj palcem mocniej, ona jest dosyć gruba, ale palcem mocniej włożę i to się przerwie. Nie ma szans. Także mój pomysł zaoszczędzenia kasy niestety nie wypalił. No nie da się czasami zaoszczędzić. Wiadomo, gdzieś tam chciałem, żeby to było na coś innego w budżecie, ale nie da się. I tak samo wiem, spytacie się, no dlaczego nie murowany, dlaczego to? Dlatego nie murowany, że to nie jest tak naprawdę jako basen, bo jeżeli ja bym to zgłosił jako basen, to jest zbiornik wody do podlewania roślin. Bo jeżeli ja to zgłoszę jako basen, muszę czekać na pozwolenie. Cokolwiek bym zaczął murować, to muszę mieć na to pozwolenie. A jako zbiornik wody, to jest po prostu zbiornik wody, który ja sobie tutaj mam. I tyle. Masz patyczka, Skubi. Masz. I dlatego właśnie nie będzie to murowane. To jest taki, jak ja to nazwałem, bieda basen, ale już nie jest bieda basen, no bo niestety jednak trzeba było ten gruby liner kupić. Od początku kierowca koparki mi tam dał namiary na ten tańszy w Hiszpanii i on mówił od początku, ale ja sobie myślę, nie, folia da rady.
Jak wyłożę to steropianem, folią, to będzie ok, ale nie ma szans. Ta folia 100%, nawet jeżeli na samym początku by nie przeciekała, to ona po prostu przeciekałaby z czasem. Gdzieś tam ktoś by stanął, coś by się przetarło, zaczęłoby ciec, no to by było roboty, żeby tyle tysięcy litrów wody z tego wypompowywać, szukać za każdym razem jakiegoś przetarcia w tej folii. I tyle. Piszcie, czy macie jakieś pytania. Robię te jakby transmisje na żywo po to, żebyście zadawali pytania, dlatego nie wiem, czy widzieliście w odcinkach, pojawiła się moja żona, teraz ona już będzie się częściej pojawiała. Były pewne powody, dlaczego nie występowała, teraz już może być i tyle tylko powiem. I dlatego będzie się pojawiała w odcinkach. Musi się, wiadomo, przekonać do kamery trochę, bo nie każdy ma takie, wiecie, ja sam nie za bardzo lubię się nagrywać, no ale powiem, taka praca. Nie oszukujmy się, większość youtuberów nie robi tego, bo wszyscy mówią, takie mają, o, robimy to, bo co. Nie oszukujmy się. Wszyscy robią to dla kasy. Wszyscy robią to dla kasy. Nie nagrywa się, no dzięki Tomek, pozdrowię Gosię. Nie nagrywa się YouTube'a dla przyjemności. No, nagrywa się to dla kasy. Wiadomo, nie każdy dotrwa, bo każdy zdrowy rozsądek, kto zrobił poszukiwania na temat YouTube'a, to wie, żeby zarobić cokolwiek na YouTubie, to mówimy, że systematycznie musimy wrzucać przez co najmniej rok minimum, żeby zacząć cokolwiek widzieć, 2 lata. Z 2 lata systematycznie, żeby zacząć widzieć jakieś konkretne zwroty z tego. Także wyobraźcie sobie, że przez 2 lata wrzucacie filmiki, sprzedajecie trochę swojej prywatności, żeby za 2 lata zobaczyć z tego jakieś pieniądze. Wiadomo, są ludzie, którzy odnoszą większy sukces, zarabiają więcej pieniędzy po 2 latach. Są ludzie, którzy 2 lata nagrywają i wiadomo, nie przekłada się to na nic. Czyli 2 lata poświęciłeś i nie przekłada się to na nic. Barsa czy Real? Ja lubię dobrą piłkę. Nie wspieram żadnych drużyn, lubię dobrą piłkę. Nigdy nie byłem fanem piłki nożnej. Dopiero jak wyjechałem do Anglii i zobaczyłem, jak gra Chelsea, jak gra Manchester, Liverpool, to się aż chciało oglądać te mecze. Dlatego ja lubię mecz, który po prostu się dobrze ogląda, a nie wspieram czy tam Barsy, czy Realu, czy czegokolwiek. Jeżeli gra Barsa z Realem, no to wiadomo, że będzie dobry mecz. I niech lepsza drużyna wygra. Wiadomo, że teraz, ponieważ gra tam Lewandowski, to wiadomo, gdzieś tam lepiej wspiera się tego swojego gracza, tak? Jest zawsze miło, jak gracz z Polski dobrze gra. Mogę jedynie powiedzieć, że cokolwiek tam ktoś uważa na temat Lewandowskiego, że to czy tamto, ja uważam, że on naprawdę w swoim życiu zrobił bardzo dużo pokazał i możemy być tylko dumni z niego. Wiadomo, że to już nie jest to samo Ronaldo, no już ma swoje lata, już chciałby bardzo, ale no nie pokaże nie wiadomo czego, wiadomo. I to samo Lewandowski. Sam gracz jeden nic nie zrobi. Ja miałem taki pomysł, komuś to powiedziałem, że zobaczcie, od ilu lat przykładowo w futbolu mało odnieśliśmy, tak? W piłce nożnej. I dlaczego nie pojawi się trener i powie, olać zasady, biorę wszystkich tam 18-20-latków, którzy mają ciśnienie, mają jakiś, powiedzmy, potencjał i wpuścić takich nieznanych 20-latków, niech pokażą, co potrafią. Może by akurat zaskoczyli. Nie mamy nic do stracenia, nie? Już były różne pomysły, różne układy. Ja myślę, wpuścić totalnie nową drużynę, nowych takich 18-20-latków i niech grają, kurde, pokazują. Gdzieś mi się wydaje, że to, nie wiem, może to już minęło z 8 lat, ale pamiętam, że były tam Euro czy mistrzostwa, że Anglia tak wprowadziła taką świeżą, młodą drużynę i ona tam bardzo wysoko doszła wtedy, pamiętam, chyba 2. miejsce zajęli.
Nie pamiętam dokładnie, nie skupiam się akurat na tym, ale pamiętam, że coś takiego było. Bo oni jakby mają wtedy, wiecie, chęci, siłę, werwę. Dobra, piszcie, czy macie jakieś pytania do mnie. Mogę wam widoki piękne pokazać. Zobaczcie, dzisiaj ani jednej chmureczki. No ostatnio mało jest takich dni, żeby jakakolwiek chmurka. Teraz już widziałem, że deszczu to podejrzewam nie będzie już do września. I tak był jeden z najbardziej deszczowych czerwców, bo dużo Portugalczyków mówi, że nie pamięta tutaj właśnie w środkowej Portugalii, żeby w czerwcu tyle deszczu padało. A było konkretnych takich ładnych parę dni, że naprawdę padało. Toalety gotowe, fotowo gotowa, basen mam nadzieję niedługo będzie zrobiony. Jaki projekt czeka na następny w poczekalni? Następny projekt to jest dach. W międzyczasie jak czekamy na jakieś tam pozwolenia na grilla, którego chcemy robić, i myślę, że to możliwe, że ten grill dopiero będzie w następnym roku, i na pewno dach. Myślę o dachu, bo dach trzeba przed październikiem tak zrobić, czyli dach, bo jak będzie dach, można wtedy jakieś projekty w środku domku robić. Także ten dach na pewno. I też z tym dachem, bo jak wiecie, miałem tu pewien problem z Urzędem Miasta, który troszkę tu przyjechał i zadawał pytania, czy mam pozwolenia na te toalety. I okazało się, bo były pytania ostatnio, mówiłem, że oni odpuścili i w ogóle okazało się, że nie odpuścili. Przyjechali tu z Urzędu Miasta, akurat szłem brać prysznic, a oni stali za murem w samochodzie i robili zdjęcia. Także jak widać, sprawa nie jest na 100% zakończona, oni nie odpuścili. Zadzwoniłem od razu do prawniczki, poinformowałem ją, że byli tu z Urzędu Miasta, robili jakieś zdjęcia przez mur. I ona mówi, spoko, nie martw się, ja tam się tym zajmę. Także myślę, że to jest takie po prostu próba czegoś tam. No ja nie chcę z nimi zadzierać, no bo chcę te pozwolenia tam na grilla, na coś, i wiadomo, że to mogą mi zacząć dużo rzeczy utrudniać. Ten rok jest bardzo zimny w Portugalii. Skubi, zima jest w Beira bardzo chłodna. Bo Beira to jest chyba tam bardziej na północ, nie? No dlatego my wybraliśmy Skubi, stop. Dlatego my wybraliśmy centralną właśnie Portugalię. Ja dokładnie wiem kto. Dokładnie wiem kto akurat tutaj coś tam pewnie powiedział. Także masz rację, że może sąsiedzi. No tak tu jest, to trzeba się z tym liczyć. To jest, niczym się to nie różni od każdego kraju, tak jak i Polski. W Polsce jest to samo, tutaj jest to samo. Wiadomo, gdzieś kogoś to boli. Na szczęście mamy prawniczkę i tak, jeżeli ona jest dosyć zaradna, dosyć tu zna bardzo dużo ludzi i mówiła, że nie ma się o co. Tak, no my zdajemy sobie sprawę, dlatego że my jesteśmy przy głównej drodze. My jesteśmy przy głównej drodze i tak jak mamy znajomych, którzy gdzieś tam, wiadomo, mają ciężki dojazd, fajny już lasek zarośnięty, tam żeby do nich coś zobaczyć, to trzeba wjechać na ich posesję. Tutaj jest główna droga, nie ma tego żywopłotu, nie ma nic. Wszyscy wszystko widzą, wszyscy wszystko notują, także nie ma szans. Tak samo już miałem powiedziane, że jak będę robił dach, prawdopodobnie też o dach muszę się mieć pozwolenie, żeby ten dach, pomimo że nic nie zmienia w nim, tylko go naprawiam, to lepiej, żebym się spytał o ten dach tak samo. To znaczy, tak, architekta, to jest taki dom, który ma 4 murowane ściany. Rozmawiałem o tym z prawnikiem. Ja nie domurowuję ścian, ja nie wyburzam ścian, ja nie zmieniam okien, które już tu są. Ja po prostu tylko robię kafelki,
nic nie zmieniam w środku. Ja żadnego architekta nie muszę zatrudniać do czegoś, żeby płytę gipsową przykleić. Dlatego żadnego architekta tu nie muszę zatrudniać, żadnego pozwolenia jakby tak samo. Pozwolenie po prostu o to, żeby tu nic nie będzie zmieniane, nic nie będzie robione, to będzie po prostu odnowienie domu. Nie zaszkodziłoby, oczywiście pewnie by nie zaszkodziło mieć takiego architekta. Nie możesz według prawa nic zbudować nowego na zewnątrz. Nie mylisz się. Mylisz, nie wiem skąd masz to, że według prawa. Skoro przed chwilą mówiłem, że z prawnikiem rozmawiam, tak? Czyli prawnik mi mówi do 10 metrów kwadratowych, akurat tu, bo w niektórych miejscach jest 15 metrów kwadratowych. Do 10 metrów kwadratowych, ileś metrów od ulicy, bo to jest ważne, od środka ulicy ileś tam metrów, możesz zbudować co chcesz, nawet murowane. Tak, dom możesz powiększyć, tak. Jeżeli on będzie już zarejestrowany jako urban, mogę go tak. A do 10 metrów kwadratowych nawet murowaną rzecz ja mogę sobie stawiać. I to samo oni tu podjeżdżali, do mnie rozmawiali i oni nie powiedzieli, że ja nie mogę. Oni powiedzieli, to jest legalne, ale my chcemy, żebyś nam powiedział. To jest taka rozmowa. Cześć, witaj, zielona żaba. To jest taka rozmowa, że to jest legalne, ale oni chcą, żebyś im powiedział. No i koniec rozmowy. To jest takie po prostu poinformuj nas tam i tyle, bo my chcemy po prostu być poinformowani i no to jest takie no niepotrzebne gdzieś tam pewnie bicie piany i coś tam. Ale od tego mam prawnika, od tego mu płacę, żeby on się tym zajmował. Dlatego cokolwiek tutaj się dzieje czy nie dzieje, to my zaraz dzwonimy do prawnika i ona tam do nich dzwoni, ona załatwia. Nie wiem, czy jakiś samochód podjechał. Nie. Często tu samochody zwalniają. Tak, no słuchajcie, każdy kraj ma coś swojego. Nie ucieknie się od tego w Portugalii, nie ucieknie się od tego w Polsce, tych pozwoleń, tego wszystkiego, tego wszystkiego jest coraz więcej, no bo nie dosyć, że każdy kraj ma swoje, teraz Unia Europejska jeszcze wprowadza dodatkowe obostrzenia, tak zwane te zielone łady, nie zielone łady, jakieś pozwolenia na to, to wszystko cały czas co roku się powiększa. Co roku coś, co mogłeś w tamtym roku, niekoniecznie możesz w tym roku. Kiedyś tu podobno mogłeś sobie studnię kopać, teraz już żadnej studni nie wykopiesz, musisz mieć pozwolenie. Bierzesz firmę, są na przykład tutaj firmy, które od razu takie pozwolenia załatwiają. Czyli ja nie muszę załatwiać, załatwia to ta firma na przykład. Chcę studnię i oni muszą sprawdzić, czy na przykład zależy, czy masz wodę w pobliżu, czy to, czy tamto. Także nie do końca możesz dostać takie pozwolenie. Także jak my tu jesteśmy przy głównej drodze, gdzie woda jest tutaj, zaraz przy głównej drodze, to prawdopodobnie ja bym takiego pozwolenia na studnię głębinową nie dostał. Bo już tu woda jest. I oni powiedzą, masz wodę, podłącz się do głównej wody. Ale na szczęście mamy 2 studnie. Chcę teraz na pewno na zimę wyczyścić tą studnię, wypompować. Nie będę teraz na lato wypompowywał. Wyczyścić tą studnię. Na pewno chcę takie kręgi zamówić. Tak samo to, co zrobił Łukasz z podróżowania. Bo ja tu tymczasowo tylko jakby wbiłem takie słupki drewniane, ale chcę też zrobić murowany krąg. No bo to zawsze bezpieczniej i lepiej to czyścić, lepiej to chronić przed słońcem. Na razie poszukuję, bo po prostu tutaj nie jest tak prosto. Tu jest zupełnie inaczej, bo dużo ciężej jest znaleźć te firmy wszystkie. Jest tu tylko jakiś jeden gościu naokoło, który podobno te betonowe krągi robi. Musimy tam pojechać do niego, spytać się ile, co, jak. Bo ta mniejsza studnia ma 2 metry średnicy, a ta duża studnia ma 3 metry średnicy, czyli to już jest taki dosyć duży okrąg betonowy.
Nie wiem, czy nawet takie, mam nadzieję, że robią takie. Trzeba się zorientować, czy robią takie 3 metry średnicy, no bo to 3 metry średnicy w obodzie to już jest dosyć dużo. Nie pamiętam dokładnie, ale liczyłem obwód nawet tej 2-metrowej, no to średnica to jest dosyć dużo już. No jest dosyć dużo. Ja mam duże podziękowania dla Dawida, dla Goblina. Dzięki wszystkim, którzy tu są od Dawida, bo bardzo dużo, jak Dawid mnie zareklamował u siebie na YouTubie, u siebie na kanale, bardzo dużo tutaj subskrybentów przyszło od Dawida. Także wielkie dzięki dla niego. Duże wsparcie to dla kanału było. A teraz to tak praktycznie wszystko stanęło. Tak, tych subskrybentów to tak przychodzi 10 na miesiąc. No zauważcie, jak oglądacie te wszystkie gdzieś tam kanały youtuberskie, to na przykład tak jak nawet pamiętacie, jak ja na przykład od początku oglądam Podróże Wojownika i tam jego właśnie też zapromowali tacy znani youtuberzy i to też mu na początku pomogło się tak trochę wbić. Także zawsze jest fajnie, jak się ma takie wsparcie na początku. Także ja dla Dawida wielkie podziękowania. Także my zostajemy w stałym kontakcie. Jestem z Dawidem. On wie, że tu zawsze do mnie zaproszenie ma na farmę. Może przyjechać kiedy chce. Tutaj brama dla niego zawsze jest otwarta. Może sobie postać kiedy chce. Jak zbuduje kampera, żeby sam sobie gdzieś tam pojeździć, odpocząć na wakacje, to przyjechali też ostatnio do nas tacy znajomi właśnie z YouTube'a, których też poznaliśmy, którzy też tu pozdrawiamy. Są właśnie teraz tutaj koło Castelo Branco i też szukają tutaj właśnie sobie takiego domu, farmy. Później przyjeżdża też taki znajomy też z YouTube'a poznany, Filip. Pozdrawiam Cię, Filip, który też myśli chyba tutaj o Portugalii. No dużo osób, wiecie, dzięki kanałom takim jak moja czy Podróżowanie, którzy tu trochę reklamują, na przykład wiadomo, my reklamujemy trochę, pozdrawiam Szkocję, reklamujemy trochę tą Portugalię i dużo osób się zaczęło zastanawiać dzięki właśnie temu, czy może nie wybrać się do Portugalii. Wiecie, no są dużo plusów. Po tylu latach mieszkania za granicą, ja Polskę kocham, zawsze będę kochał, to jest mój kraj, ale mi starcza, teraz żyjemy w czasach, że nie ma problemu wsiąść w ten samolot, wsiąść w samochód. To już nie są takie, jak kiedyś było, wiecie, to była cała wyprawa. Teraz to jest 2 godzinki, jesteś w Polsce. Miło sobie możesz spędzić 2-3 tygodnie, ile chcesz i wracasz z powrotem. Teraz twój dom może być, wiecie, tu, to zależy chyba wszystko od kapitału, który się ma. I możecie mieć dom nawet w 5 miejscach na świecie, jak was stać na to. I do Polski jechać sobie kiedy się chce. No, Scooby tam biega po polu. Coraz więcej się trawy pojawia, pomimo że także myślę, że za rok już spokojnie będzie tutaj fajnie zazielenione. Tym bardziej jak posadzimy dużo rzeczy, zrobimy nawadnianie, posadzimy dużo rzeczy w październik, listopad, posadzimy trochę tych. Coś mi tu na chwilę się zasięg jakiś zgubił. Także myślę, że w następnym roku będzie tu już basen skończony. Z jakiej części Polski pochodzisz? Właśnie, zadawajcie pytania, bo po to robię te live, żebyście zadawali pytania. Ja pochodzę z Pomorskiego.
pomorskie, dokładnie mówiłem to już wcześniej. Pochodzę z Człuchowa. Człuchów, pozdrawiam Tomek. Pozdrawiam z Człuchowa. Jak to zawsze mówili, miasto czegoś tam i czegoś. Człuchów zawsze był znany z paru gorszych rzeczy, ale z paru też fajnych rzeczy. A teraz ostatnio to chyba najbardziej Człuchów zawsze jest znany. Ktoś, kto tam śledzi przykładowo pana Jackowskiego, to na pewno Człuchów jest znany teraz z pana Jackowskiego, który tam mniej lub bardziej przewiduje cokolwiek. O, motocross, tak, motocross. Dokładnie. Jeden z największych, kiedyś był jeden z największych chyba w Europie torów motocrossowych. Bardzo piękny. Teraz chyba znowu zaczęli dbać o ten tor. Z tego co wiem, tam zajął się tym mój kolega i on na końcu języka mam, kurde. Tomek, przypomnij mi, jak się nazywał kolega. Ale on tam dużo właśnie jego pozdrowienia z Gorzowa Wielkopolskiego. Pozdrawiam, Gorzów Wielkopolski. On tam właśnie, jego synowie dużo na motocrossie jeżdżą i on się teraz tam od nowa zajął tym motocrossem, żeby to jakoś przyciągało ludzi, no bo bardzo fajny był ten tor w Człuchowie motocrossowy i miejmy nadzieję, że tak, Szwemin i jeszcze tam ten, który ma sorry, że zapomniałem, będzie mi teraz się wkurzy, że zapomniałem, ma zakład mechaniczny, jak się na cmentarz jedzie, nowy. Łapki w górę. O, właśnie przejechały motorki. Bardzo dużo tu motorków przejeżdża. Tak, to jego ksywka. Dokładnie. Właśnie nawet jak byłem w Człuchowie, to byłem ostatnio u niego w zakładzie mechanicznym, bo tam wymieniałem akumulator i sobie właśnie rozmawialiśmy i on się tam zajmuje tym torem motocrossowym w Człuchowie. Pozdrawiam Amsterdam, byłem w Amsterdamie. Kiedyś w Holandii pracowałem przez jakiś czas i tam zawsze z chłopakami na weekendy do Amsterdamu jeździliśmy, także było wesoło. Polecam każdemu, kto tam Amsterdam chce na weekend zwiedzić, polecam. Jest zabawa. Ale to jest takie raczej raz zobaczyć i starczy. Zresztą dla mnie, ja już to mówiłem nawet z odcinka z Lizbony, dla mnie każde duże miasta to już tylko zobaczyć, zwiedzić i uciekam, bo jakby przytłaczają mnie już duże miasta. To przychodzi chyba z wiekiem. Ja już... O, Jażdżeski właśnie. O, tata. Cześć tata, pozdrawiam. Jażdżeski. Pan Jażdżeski zajmuje się teraz dużo tam właśnie tym torem motocrossowym. Widzę, że nawet mój tata mnie ogląda. Pozdrawiam tata, mama. Czy instalacja fotowoltaiczna wystarcza na Twoje potrzeby? Wystarcza, powiem Wam, nawet nie robi wgięcia. Nie wiem, jak to będzie zimą. Teraz ja nie wiem, co bym musiał zrobić, co ja bym musiał tu podłączyć, żeby to cokolwiek, jakieś wgniecenie robiło. Wszystko na full, światła, boiler elektryczny, czajniki chodzą i wgniecienie tam ledwo 3%, 7%. Cały czas bateria na pełno. Cały czas bateria jest cały czas 100%. Ona nie ma szans tu, przy tym słońcu ona nawet się tu nie ma wgniecienia w tej baterii. Ona się nawet nie zdąży rozładowywać. Nawet jak deszcze padały, no tam parę procent z tej baterii uciekło. 2 dni nie było w ogóle słońca. Ostatnio 2 dni padał deszcz. W ogóle tam nic, ta bateria jej nie ruszało. Myślę, że zimą to będzie taki prawdziwy tutaj sprawdzian dla tego systemu zimą. Dopiero po zimie pewnie Wam powiem,
jaki jest prawdziwy taki wskaźnik tego systemu. Ale na ten moment latem mógłbym tu już, widzę, że spokojnie tutaj podłączyć wszystkie te kampery tutaj pod ten prąd. Bo no chyba, że to jest jakiś kamper, który ma w sobie indukcję i jakieś inne rzeczy. No słyszałem, bo tu mi znajomi podpowiadali, żeby tam bezpieczniki powkładać jakieś, jeżeli by się tu kampery zasilało, bo ludzie potrafią cuda mieć w tych kamperach, kuchnie indukcyjne, suszarki do włosów i wiadomo, że mogłoby to tam nadwyrężyć ten system. Dzisiaj były Mistrzostwa Polski w motocrossie, gdzie w Czchowie były, tak? (10 amperów bezpiecznik, tak, no trzeba, tak. I na pewno pomyślę, żeby tu, bo wiadomo, to przyciągnie więcej ludzi, jeżeli też, bo ja ten prąd oferuję do naładowania tam w tym pomieszczeniu socjalnym, ale wiadomo, że lepiej, jeżeli będzie podłączenie tutaj, żeby kampery sobie miały to podłączenie pod prąd. Dlatego o, chyba wróciłem. 2400 W, tak, a to jest gdzieś 2400, a to jest 10 000 W, także spokojnie myślę, że to uciągnie. Tylko chodzi, no ile by tam zużywali tego, wiadomo. Przyjedzie parę takich kamperów, każdy gdzieś tam. Chociaż zimą, no nie spodziewam się pewnie dużego ruchu zimą, a latem chyba bym raczej. Nie obawiasz się, że drewniane prysznice szybko się zniszczą od wody? Słuchaj, Aniu, miałem właśnie takie tam pytanie gdzieś od widza w odcinkach. Nie ma szans te zewnętrzne prysznice, bo to jest drewno specjalnie chemiczne impregnowane. Tego drewna się nie impregnuje dodatkowo. To jest specjalne drzewo, które już jest zaimpregnowane pod ciśnieniem w komorach. Tego się nie impregnuje. Dużo osób myśli, że nie. Nawet spytajcie się kogoś tam od tego. Takiego drzewa się nie impregnuje. Bo jakby impregnowanie takiego drzewa, które jest specjalnie już zaimpregnowane, przygotowane, powoduje, że one właśnie może szybciej się nawet psuć, to drzewo. To już jest drzewo chemicznie przygotowane, zaimpregnowane, to możesz zalewać wodą. Tak samo jak to można tam później olejować coś tam po sezonie. Są jakieś specjalne oleje na ten tam właśnie deski, na coś. Tak samo jak robicie przecież w ogrodzie. Ja nie wiem, czy to może lepsza, gorsza jakość. Nie wiem, jak w Polsce jest ten. W Anglii jak się kupowało te takie właśnie na ogrodowe, na ten, wiecie, na te podesty, to można tam ewentualnie później specjalne jakieś oleje są do tego, bo to wiadomo, że słońce może tam swoje zrobić, ale to już jest zaimpregnowane. Tak samo te płoty się stawia, wmurowuje się to w ten. Ja w ogrodzie w Anglii miałem taki płot, który był centralnie, tam nikt tego nie impregnował, to stało 20 lat, zero próchnicy, zero niczego. To jest drzewo chemicznie, ono jest w takich komorach pod ciśnieniem, które jakby robi, że ten impregnat jest przez strukturę drzewa całą przechodzi. Na zimę przeprowadzka do domku, tak, jak najbardziej. Dlatego no myślę, że już teraz sierpień ten dach zrobimy. W sierpniu będzie dach zrobiony. Teraz 17 przyjeżdża syn i też do domku się wprowadzamy. Tam musimy ogarnąć, posprzątać w tym domku. Na pewno zrobię odcinek z tego. Przygotować trochę. Siema, ty stary z Wyrolu. Mega szczery. Nie wiem kto to, ale pozdrawiam. Ktokolwiek mnie tam tak nazywa. Do domku na pewno na zimę się będziemy przeprowadzać już. Powoli będziemy, jak dach będzie zrobiony, no to będzie spokojnie można powoli robić te ściany, tą antresolę w środku.
bo na ścianach chcę tam o, widzę, że tu ktoś, dobra, i już pan zbanowany. Tak, życzymy też miłych wakacji. Ja tam jakiekolwiek wulgarne komentarze to zaraz usuwam. Bo jak ktoś raz coś tam wulgarnego pisze, to on zawsze będzie pisał takie komentarze i takie osoby najlepiej usuwać po prostu. Zasłaniam wam widok, zobaczcie tam na wzgórza. Plan jest teraz na ten tydzień, muszę ogarnąć ten domek, bo chcemy też gazówkę kupić do domku, zrobić takie prowizoryczne meble kuchenne, łóżko prowizoryczne takie. Chyba zrzuciłeś parę kilogramów. Tak, no zrzuciłem. Jeszcze doszłem do wagi sprzed dużo lat i zawsze chciałem, a tutaj bez problemu do tej wagi doszłem. Bo ważę teraz około 80 kg. 70 chyba 8. 78 kg. I to bez wysiłku, bo już dawno przeszłem na system jednego posiłku dziennie. Tylko obiad, z reguły o godzinie tak 17. Żadnego śniadania rano nie jem, nic. Rano tam tylko ciepła herbata z cytryną i dokładnie jest gdzie wypocić. To jednak ten gorąc robi swoje, że gubisz te kilogramy, nawet nie wiesz kiedy. Czy zajmowałem się stolarstwem wcześniej? Tak, ja jestem stolarzem z zawodu. Skończyłem 3-letnią zawodówkę. Pozdrawiam, Tomek. Skończyłem 3-letnią zawodówkę. Jestem czeladnikiem stolarstwa. Jest w rodzinie, bo mój tata jest mistrzem stolarstwa. Ja jestem czeladnikiem stolarstwa. Mistrza nigdy nie robiłem. Kiedyś był ten wymóg, żeby mieć swoich na przykład uczniów i zakład stolarski, to w Polsce, nie wiem czy to jest do teraz, chyba tak, trzeba było być mistrzem stolarstwa. Że mój tata jest mistrzem stolarstwa, ja jestem czeladnikiem, ale w zawodzie nie pracowałem. To znaczy, można powiedzieć, że pracowałem. W Polsce 3 lata, bo miałem prywatną praktykę, czyli 3 lata w prywatnym zakładzie pracowałem jako stolarz i później parę lat po zawodówce. No później już długo lat nie pracowałem, bo dużo innych zawodów, ale nie stolarstwo. I jak do Anglii wyjechałem, zacząłem pracować na tych łodziach, na tych super jachtach, taka, ale wiecie, to jest stolarka taka wykończenia. Bardzo przyjemna stolarka, nie taka, no chociaż od pierwszego powiedzmy zabudowy, no to trochę tej rzeźni tam było, ale później fajnie lakiery, wykończenia, także trochę takiej bardziej dokładnej pracy. Ale ta rzeźnia początkowa, taka ten pierwszy stage na łódkach też, zabudowa pod meble, też można powiedzieć. No ale dużo lepsze to jest, dużo lepsza to jest praca niż gdzieś tam powiedzmy na budowach czy gdzieś. Na tych łódkach to była naprawdę praca bardzo fajna i miła. Miło wspominam Sunseekera. Wiadomo, no ktoś tam wiadomo, pozdrawiam kogokolwiek, kto tu ogląda Sunseekera. Są tam inne powiedzmy rzeczy niezbyt fajne, ale praca jest ogólnie miła i fajna przy łodziach. Ja sobie chwaliłem pracę na łodziach. Bezpiecznik koniecznie. Piszcie, czy macie jeszcze jakieś pytania, bo zostało jeszcze powiedzmy z 10 minut i będę kończył tego live'a.
Byliśmy na meczach Portugalii. No wiadomo, Portugalia nie pokazała nic ciekawego. To było do przewidzenia, że chyba nie zajdą dalej. To by było na totalnym fuksie, że jakby doszli dalej. I niestety z Francją odpadli w tych karnych. Nie udało im się tak jak w tym pierwszym meczu, gdzie obronił 3 karne. Nikt nie pytał, co tam kopiesz z Kansilu? Nie. Nikt nie pytał, bo jakby... No mogliby spytać, ale no to jest jakby zbiornik na wodę. Jak ktoś się pyta, to jest zbiornik na wodę tutaj dla potrzeb gospodarstwa. To nie jest basen. Bo nie jest to żadne murowane, nie jest to nic, to jest dziura w ziemi wyłożona folią. Nie ma co się spinać i budować bunkrów na 10-15 lat starczy. No tak, nie, ja jestem minimalistą, my nie budujemy tutaj żadnej willi. Chcemy po prostu sobie odnowić ten domek, ładnie go zrobić, żeby te komury fajnie było w środku, odnowić, dach odnowić, żeby wiadomo nie ciekł. Pozdrawiam Kajetana, pozdrawiam Cię Kajetan. Nie, ekipy portugalskiej nie musisz mieć na remont. Jak gdzie masz architekta, zmiany, tak, to musisz mieć tam, o tym pisał właśnie nawet w podróżowaniu, widziałem, że ostatnio o tym mówił. Totalny jakby tak, remont i budowanie, tak, ja tu nic od nowego nie buduję, ja po prostu zmieniam cieknący dach. Dlatego nie muszę do tego mieć ekipy portugalskiej, żeby naprawić mój cieknący dach. I pytanie, na ile max ekip? Tu jest max 5-6 kamperów. Maksymalnie, nie więcej. Pozdrowienia z Olsztyna. Na Białorusi jest bardzo dobre jedzenie, tanie i dużo. Nie wiem, nie wybieram się. Kiedyś zawsze miałem takie marzenie, żeby zwiedzić właśnie te wschodnie wszystkie na motorze, bo ja jeżdżę motorem i zwiedzić tam wschodnie wszystkie strony motorem. No teraz nie wiadomo, nie wiem jak to będzie wyglądało, to zwiedzanie motorem wschodu. Ale no jest dużo do zwiedzania w Europie. Amerykę chcę zwiedzić motorem, także no do zwiedzania motorem jest bardzo dużo. Jeżeli uda mi się spełnić ten sen, no to myślę, że zwiedzanie motorem Ameryki zajmie lata. A jeszcze południowa Ameryka, jak do tego dojdzie, to już w ogóle. Myślę, że zjechanie północnej Ameryki motorem to są lata chyba. No tak, no ceny są europejskie. Tutaj ceny tak. 350 euro za tą wywrotkę żwiru, tego kamienia. Nie klasa, tylko to jest rozmiar drugi. Bryta 2 to się nazywa tutaj. Część jestem... O Boże, co to za teksty? Pani Kowalskiej podziękujemy. Czy musisz płacić jakiś podatek za przyjmowane kampery? Tak, na pewno jeżeli tu coś wykażesz, jakieś zarobki na osobę fizyczną, to na pewno musisz coś płacić. No bardziej tu, jeżeli dostaniemy to pozwolenie, my to chcemy razem jakby wziąć firmę, kampery z grillem i wtedy na pewno przy tych grillach tu kasa będzie coś tam
Wiadomo, to jest to nie jest duża strona z recepcją, z campingami, to jest Park4Night, gdzie tu bardzo ciężko jest powiedzieć komuś, czy był kamper, czy to był kolega, czy to był ktoś. Wiecie, o co chodzi. To jest taka szara strefa troszkę. Ile bym musiał naprawdę... bierzcie to pod uwagę, że to nie jest dla mnie, dla nas to nie jest takie jako źródło główne dochodu, bo nie wiem, ile bym musiał mieć tych kamperów, żeby tu zacząć zarabiać jakieś. Liczcie sobie, że tu tylko 5 kamperów po 10 euro za nockę, to by musiał być tu non-stop pełno kamperów. A jak widzicie, za mną jest tu 0. I do tej pory mieliśmy 2. Muszę poszukać gdzieś tam, może rozreklamować to na Facebooku. Jest to na razie tylko na Park4Night, na Facebooku może to rozreklamować i gdzieś to powoli zacznie się kręcić. Ale na razie jest 0 kamperów. Ja się nie spinam, nie mam ciśnienia. To jest po prostu, słuchajcie, czy YouTube, czy te kampery, to jest dodatkowe źródło takie dochodu, na dodatkowe, nie oszukujmy się. YouTube to mówimy, żeby cokolwiek więcej zarobić, to 2 lata. Kampery, żeby więcej zarobić, to musiałby tu non-stop być, czyli to jest takie ekstra zarobek na drzewka, na jakiś projekt na farmie. Będzie miło po prostu coś z tego zarobić i coś tu zainwestować w tą farmę. Cokolwiek ja tu zarobię gdziekolwiek, to jest inwestycja w farmę, inwestycja w drzewka, inwestycja w płot, inwestycja w jakiś dodatkowy budyneczek. Także to jest wszystko na luzie, wszystko jest takie, wiecie, bez połamania się, bez wysiłku, żeby się nie gdzieś tam nie przemęczyć, nie... Ja już nie mam takiego jak kiedyś, ja mam, kurde, wiecie, zbliżam się pod 50, nie mam, że ja chcę zarobić, super interes, kupić sobie Mercedesa, nie, ja chcę sobie tu siedzieć na krzesełku, popijać, wiecie, napój z parasolką i mieć relaks i coś tam sobie podubać. Taki jest plan tej farmy, a nie żeby się zaorać. I tak mi dużo osób mówi, no, że za dużo tu robię tego, no wiadomo, te początki, jest tu trochę więcej planów, więcej projektów, więcej rzeczy do zrobienia, bo wiadomo, nic tu nie ma, tak? Czyli zawsze to będzie trochę więcej pracy na początku, ale my to robimy wszystko z głową powoli, nie spinamy się, nie szarpiemy się, żeby się nie przemęczyć. Ja jestem po zawale, nie zamierzam mieć następnego zawału, gdzieś tam sobie to dubię, staram się już nie robić w pełnym słońcu, albo z samego rana. Zdarza mi się przeciągnąć, ale to jest takie, wiadomo, że na YouTubie, na filmiku tego nie widać, ale to jest takie, porobi się odpoczynek, posiedzi w cieniu. Nie jest to jakieś, wiecie, praca fizyczna, gdzie jesteś u kogoś na etacie i musisz zasuwać w pocie czoła. Tu jak chcesz, idziesz usiąść, tu nikt wam czegoś nie każe. Nikt was nie zmusza. Nie ma jakiegoś tego obowiązku, nie ma tego wysiłku, naprawdę. Tak, ja to robię. Szukam właśnie takich grup tutaj kamperowych, gdzieś tam się ogłaszam. Spadam do pracy jeszcze, posłucham, pozdrawiam. Trzymajcie się, pozdrowienia dla Gosi. No, dziękuję za pozdrowienia. Tak jak mówię, Gosia będzie występowała teraz w więcej odcinkach. Gdzieś ją tam zobaczycie, poznacie. Może się przełamie, żeby więcej coś powiedzieć do kamery. Pewnie mnie ogląda teraz. Pozdrawiam, kochanie. Tak. Poszukać tych stron. Ceny są wysokie. U nas w Duro budowa muru z kamienia wysokości 4 metry, długości 50 metrów to 30 000 euro. Tak. Tutaj jest taka walka, gdzieś tam się poszuka jakichś lokalnych, taniej coś, ale no ceny są europejskie. Ceny są europejskie, materiałów ceny są bardziej niż europejskie, nawet powiedziałbym, bo wiadomo, wyższe niż w Polsce.
cokolwiek, większy projekt jakiś, opłaca się pewnie już kombinować, żeby brać tira z drzewem z Polski teraz na pewno. Jak planujecie przetrwać zimę, kamper czy coś cieplejszego? Nie, no już do zimy chcemy mieć dach zrobiony, kominek wstawiony i mieć tą zimę, będziemy spędzać. My już tą pierwszą zimę praktycznie spędziliśmy całą w kamperze i nie ma problemu. Ta zima naprawdę było tutaj po 7 stopni i wieczorem było -1 najzimniej. I spokojnie to ogrzewanie, co mamy w tej przyczepie gazowe, spokojnie starsze, żeby to ogrzewać. Nawet za gorąco, powiedziałbym, było. Także ja tu zimę się raczej nie obawiam. Spokojnie my będziemy mieli do tej pory już kominek. Będą tam kafeleczki, kominek, ściany będą pewnie ocieplone. Izolacja będzie w dachu. Na pewno będzie przyjemnie i cieplutko. Bo będzie kominek, a jeżeli powiedzmy ten kominek nie będzie wystarczał, bo nie zawsze chce się może w tym kominku palić. Ja na przykład już nauczony tym doświadczeniem z kampera, którego miałem, i dużo znajomych w Anglii już ma w zimą ogrzewa z Webasto, bo jest to bardzo tanie, naprawdę. Przykładowo jak macie działkę w Polsce, Webasto na zewnątrz pali tam szklaneczkę diesla, wprowadzacie tylko rurę do środka, Webasto na zewnątrz w skrzynce, one spokojnie może sobie z małego panela solarnego chodzić na 12V i takie Webasto już można kupić z gotowym zbiornikiem diesla, wlewacie tam diesla i wiewacie sobie, cyrkulację robicie, ogrzewacie sobie taki domek dużo taniej niż nawet chyba mi się wydaje kominkiem. Drzew owocowych nie mamy żadnej. Wszystko będzie sadzone teraz październik, listopad. Mandarynki jakieś, cytryna, pomarańcze. Mamy chyba śliwkę posadzoną, bo dostaliśmy ją od sąsiadów. Mamy śliwkę posadzoną, ona jest taka fajna, już duża i się fajnie przyjęła. Gdzieś tam koło basenu rośnie. Cały czas ją podlewamy, także myślę, że spokojnie przetrwa to lato. A wszystkie drzewka owocowe, jakieś więcej będziemy sadzić. I też nie za dużo, bo jak zauważyliśmy, ile takie jedno drzewo owocowe, tylko wiadomo, że jak posadzimy małe, no to zajmie więcej lat, żeby takie duże było, ale jedna dojrzała, duża cytryna, taka już tu widzimy u Portugalczyków, to jest wystarczająco, to jest dla spokojnie owoców, to są tysiące cytryn. I tak samo mandarynka taka, to są 2 drzewka, to już jest ogrom. Winogrona chcemy, tak, do basenu chcemy zrobić taką jakby drogę, słupki, druty i jakby taką fajną taką drogę, żeby były winorośla po 2 stronach, bo jak to się fajnie zarośle, będzie fajna taka od domku droga z winorośli do basenu. Ok, będę kończył powoli, także jak macie jakieś pytania ostatnie, to zadawajcie, bo jeszcze z minutka i kończę. Zabieram moje krzesełko i zawijam się do kampera. Bo jest godzina 19, a tu zobaczcie dalej, jak ja wyjdę z cienia z drzewka, to tu bardzo dalej ładnie świeci słoneczko i jest dalej koło blisko 30 stopni. Tak, zobaczcie tam słońce za mną. Dla tych osób, które tu może nie widziały, to jeszcze na koniec
Pokażę Wam jeszcze raz tutaj te toalety i prysznice. Zobaczcie, pomimo że słońce już jest tam, one dalej tutaj słońce na nie pada i dalej o godzinie 19 jest tu na nich słońce. Nie ma żadnego cienia na nich. A tu są właśnie zamknięte akurat. Ale tak, tu są i to całe drzewo, ktoś tu się pytał o to drzewo, to jest drzewo impregnowane. To nie ma szans, żeby się spróchniało, popsuło, cokolwiek się z tym stało. Tak, pozdrawiam, Sławek. Dziękuję, także nie ma problemu, żeby coś się tu z tym stało. Toaleta chyba jest otwarta. O, tak wygląda toaleta, jak ktoś nie widział jeszcze. Wszystko jest zalakierowane, posilikonowane. I tyle. Zobaczcie, jak ten dach wygląda. Nie wiem, czy to widać. Ten dach po środku, on jest w miarę ok. On nie cieknie. On tylko zacieka po ścianach, bo tam jakby to łączenie ściany jest bardzo źle zrobione. Dzięki, Kamil, za Twój czas. Nagrywaj jak najczęściej. Pozdrowienia dla gości z Kubiego. Dzięki, Anna. Tak, jak widzicie, te połączenie jest tu tak śmiesznie zrobione, że te dachówki idą w tą stronę, a na murze idą w tą stronę. I wszystko na tym łączeniu tych dwóch dachówek zacieka. Poza tym, no wiadomo, nawet jeżeli by to nie zaciekało, to bym tego nie zostawił, bo musi być membrana, musi być izolacja. Jakby bez membrany, izolacji, no to nie jest ten. I te dachówki są bardzo stare. Widać, że one są w złym stanie. To trzeba wszystko tutaj zrobić ładnie. Także to będzie duży projekt. Dobra. Pozdrawiam wszystkich. Subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Komentujcie, ile wlezie. I pozdrawiam z całej Polski. Dziękuję za oglądanie. Poczekajcie, pójdę w cień, bo nic nie widzę na tym czacie. Dziękuję wszystkim za oglądanie i subskrybowanie i pozdrawiam ludzi z całego świata, z całej Polski. Trzymajcie się gorąco i wszystkim życzę miłych wakacji też, bo wakacje się już zaczęły. Niektórzy pewnie na urlopy wyjeżdżają. Także życzę wszystkim miłych wakacji, smacznych grillów i kiełbasek i na razie. Trzymajcie się.